Wśród aktywnych skoczków pozostała już zaledwie garstka tzw. starej gwardii, czyli w moim rozumieniu skoczków, którzy osiągali już znaczące sukcesy w pierwszej dekadzie XXI wieku, a więc w latach 2001-2010. Właściwie wśród aktywnych zawodników starej gwardii pozostała już tylko dwójka, czyli Simon Ammann i Noriaki Kasai. Na siłę można by dołączyć do nich Manuela Fettnera czy Kamila Stocha, jednak obaj największe sukcesy w swojej karierze odnotowali już w kolejnej dekadzie, a w latach 2001-2010 nie prezentowali jeszcze poziomu ścisłej światowej czołówki. Przy czym w przypadku Fettnera przynależność do ścisłej czołówki na jakimkolwiek etapie kariery jest pewnie dyskusyjna. Wracając do tematu, chciałbym poruszyć dzisiaj przykłady skoczków z tej tzw. starej gwardii, którzy zakończyli już swoje kariery i przypomnieć, jak wyglądały i kiedy miały miejsce ich pożegnania ze skokami. Dla kibiców, którzy śledzą tę dyscyplinę od dawna, myślę, że będzie to bardzo przyjemna, sentymentalna podróż. Wymienimy w tym filmie bardzo wielu zawodników, dlatego żeby nie trwał on godzinę, będziemy się zatrzymywać przy każdym na dosyć krótko i skupimy się głównie na ich ostatnim występie, bez zbytniego zagłębiania się w osiągnięcia i przebieg kariery. Będziemy również przechodzić z omawiania wybitnych skoczków do tych nieco mniej oczywistych, o których niektórzy z Was mogli nawet już trochę zapomnieć, ale myślę, że właśnie część poświęcona tym mniej oczywistym zawodnikom może się okazać tą najciekawszą. Na pierwszy ogień idzie jednak wybitny skoczek, który kojarzy się nie tyle z ostatnim występem, co właśnie z przekładaniem swojego pożegnania ze skokami w nieskończoność. Chodzi o Janne Ahonena, legendę dyscypliny, która wielkie sukcesy odnosiła już w latach 90., a ostatnie wyniki godne odnotowania miały miejsce w 2010 roku. Ahonen swoich w cudzysłowie ostatnich występów miał właściwie kilka. Pierwszy z nich odbył się w Planicy w 2008 roku, gdy pierwszy raz zakończył karierę. Zajął w nim 5. miejsce, choć w ten sam weekend w poprzednim konkursie był drugi. Było to pożegnanie w naprawdę świetnym stylu. Ahonen powrócił jednak do skoków po roku przerwy, a kolejne pożegnanie zanotował podczas Pucharu Świata w Lahti w roku 2011. Przed własną publicznością po fatalnym sezonie zajął dopiero 34. miejsce. Powrócił jednak ponownie do skoków po 2 latach przerwy i tym razem pozostał z nami na długo, bo aż do 2018. Po igrzyskach w Pjongczangu, gdzie po raz ostatni znalazł się w czołowej 30 jakichkolwiek zawodów, wystąpił jeszcze w Lahti, gdzie definitywnie pożegnał się z karierą skoczka narciarskiego. Zajął w tych zawodach 37. miejsce. Przejdźmy do kolejnego zawodnika, jakim jest Gregor Schlierenzauer. Jeden z młodszych skoczków na tej liście znalazł się tu dzięki temu, że już w bardzo młodym wieku zaczął odnosić duże sukcesy, a pierwszy z nich notował w 2007 roku. Po latach wielkich triumfów i pobitych rekordów forma Schlierenzauera zaczęła gwałtownie spadać. W trakcie sezonu 2015-16 postanowił zawiesić swoją karierę, którą wznowił rok później. Nigdy nie wspiął się już jednak na poziom ścisłej światowej czołówki. Ostatni występ w Pucharze Świata zanotował w Zakopanem w roku 2021, gdzie zajął 38. miejsce. W tym samym sezonie skakał jeszcze w Pucharze Kontynentalnym, jednak upadek na skoczni w Brotterode, zakończony poważną kontuzją, przyczynił się do jego decyzji o zakończeniu kariery. Również z powodu upadków, choć dużo poważniejszych i bardziej traumatycznych, karierę zakończył wieloletni kolega z drużyny Schlierenzauera, czyli Thomas Morgenstern. Austriak odnosił sukcesy w podobnych latach co Schlierenzauer. W sezonie 2013-14 prezentował bardzo dobrą formę i wydawało się, że po kilku nieco słabszych latach może znowu namieszać wśród najlepszych. Niestety upadki w Titisee Neustadt i przede wszystkim w Bad Mitterndorf mocno odcisnęły się na jego zdrowiu, zarówno fizycznym, ale przede wszystkim psychicznym. Morgenstern zmobilizował się do występu na Igrzyskach Olimpijskich w Soczi, które jak się okazało były jego pożegnaniem ze skokami. Zajął tam indywidualnie 14. i 40. miejsce, jednak w konkursie drużynowym sięgnął z kolegami po srebro. Dopiero kilka miesięcy później ogłosił, że trauma po upadkach okazała się zbyt duża i że nie chce już wracać do skoków narciarskich. Pozostając w jednej drużynie, co prawda nie narodowej, ale w drużynie Red Bulla, przechodzimy do Adama Małysza. Polak odnosił wielkie sukcesy od 2001 roku, właściwie aż do końca swojej kariery. Pożegnał się ze skokami w Planicy w 2011 roku, gdzie w finałowym konkursie stanął na podium, zajmując 3. miejsce. Zwycięzcą był wtedy Kamil Stoch. To właśnie wtedy, po raz pierwszy i jednocześnie ostatni, obaj polscy mistrzowie stali razem na podium konkursu Pucharu Świata. 3. miejscem w pożegnalnym konkursie Małysz przypieczętował również 3. pozycję w całym cyklu Pucharu Świata oraz 3. miejsce Polski w Pucharze Narodów, co było pierwszym historycznym podium polskiej drużyny w tej klasyfikacji.
Dłużej od Adama Małysza wśród aktywnych skoczków pozostał jego wielki rywal z początków kariery, czyli Martin Schmid. Niemiec największe sukcesy w tym sporcie odnosił dość krótko, bo w latach 1998-2002. W kolejnych sezonach miewał jedynie przebłyski dawnej dyspozycji. Mimo wszystko kontynuował karierę aż do 2014 roku. Sezon 2013-14 rozpoczął w Pucharze Kontynentalnym, prezentując solidną dyspozycję. Jednak z powodu braku perspektyw powrotu na stałe do Pucharu Świata w wieku blisko 36 lat postanowił zakończyć karierę. Pożegnał się jednak w bardzo sprzyjających okolicznościach. Został dołączony do grupy krajowej na niemieckie konkursy turnieju 4 skoczni. W Oberstdorfie zajął 36, natomiast w Gapa 27 miejsce, żegnając się z kibicami w świetnej atmosferze i przy okazji z ostatnimi punktami zdobytymi do klasyfikacji Pucharu Świata. Razem ze Schmidtem i Małyszem rywalizował w tamtych czasach skoczek nie aż tak bardzo utytułowany, który jednak mi osobiście bardzo mocno kojarzy się ze starą gwardią skoków. Mowa o Mattim Hautamäkim. Fiński zawodnik był w tamtej dekadzie bardzo solidny. W sezonie 2004-2005 wyrównał rekord 6 zwycięstw z rzędu w zawodach Pucharu Świata. Był też znany z wybitnych umiejętności lotnika. Bił rekord świata w długości lotu kilkukrotnie w swojej karierze. Po kilku latach kryzysu, który trwał mniej więcej od 2007 do 2010 roku, powrócił na jeden sezon 2010-11 do światowej czołówki. Niestety w kolejnym sezonie 2011-12 Hautamäki był jedynie cieniem samego siebie, a jego forma ponownie gwałtownie spadła. W stosunkowo młodym wieku, zaledwie niespełna 31 lat, podjął decyzję o zakończeniu kariery i pożegnał się z kibicami w Planicy, gdzie w swoim ostatnim konkursie zajął 33 miejsce. Jeżeli Hautamäki był w swoich najlepszych latach specjalistą od lotów narciarskich, to jednocześnie w tym samym czasie specjalistą od pięknego stylu, nienagannej techniki i otrzymywania najwyższych not od sędziów był z pewnością Kazuyoshi Funaki. Japończyk największe sukcesy odnosił właściwie w drugiej połowie lat 90., więc ktoś mógłby powiedzieć, że nie do końca spełnia kryteria tego filmu. Jednak wciąż potrafił stanąć na podium, a nawet wygrać konkurs Pucharu Świata w latach 2000-2005. Rok 2005 to definitywnie jego ostatni wzlot formy, choć już od końcówki lat 90. był bardzo niestabilny. W kolejnych sezonach Funaki w zaciszu domowym walczył o powrót do formy, jednak prezentowana przez niego dyspozycja pozwalała startować jedynie w ramach japońskiej krajówki w Sapporo. Trwało to aż do sezonu 2011-12, kiedy to po raz ostatni zaprezentował nam się w Pucharze Świata, zajmując dopiero 44. miejsce. Nie był to jednak jego ostatni występ w zawodach najwyższej rangi. Funaki wystąpił jeszcze w letnim Grand Prix w Hakubie zarówno w 2012 jak i 2013 roku, czyli w okresie poprzedzającym sezon 2013-14. Ten moment możemy oficjalnie uznać za zakończenie przez niego międzynarodowej kariery, ponieważ nigdy później nie pojawił się już w międzynarodowych zawodach, choć w lokalnych japońskich konkursach startuje hobbystycznie aż do dziś. Podobnie jak Funaki, przede wszystkim w drugiej połowie lat 90. sukcesy odnosił jeden z najlepszych słoweńskich skoczków w historii, czyli Primož Peterka. Po zdobyciu wielu trofeów w krótkim czasie, w tym 2 Pucharów Świata z rzędu w sezonach 1996-97 i 97-98, wpadł w głęboki kryzys, z którego podniósł się na krótki czas w sezonie 2002-2003, wygrywając kilka konkursów i kończąc sezon na wysokim 7. miejscu. W tym czasie Peterka miał zaledwie 24 lata, jednak mimo młodego wieku ponownie wpadł w kryzys, z którego nie podniósł się do końca kariery. Swoich sił w skokach próbował jednak długo. Ostatni występ w Pucharze Świata zanotował w sezonie 2008-9, zajmując 37 miejsce w Willingen. Nie pokazał się więcej w konkursach najwyższej rangi, jednak w Pucharze Kontynentalnym skakał jeszcze przez 2 sezony, kończąc karierę 44 miejscem zajętym w Kraniu 19 lutego 2011 roku. Zahaczyliśmy zawodników, którzy szczyt swoich karier zaliczyli jeszcze w latach 90., więc przejdźmy znowu do nieco bardziej współczesnych czasów i do złotej kadry Aleksandra Pointnera. O 2 perełkach tej kadry, czyli Schlierenzauerze i Morgensternie już wspomnieliśmy. Jednak świetnych skoczków Austriacy mieli wtedy znacznie więcej. Jednym z nich był Andreas Koffler. Choć przez większość kariery pozostawał w cieniu wspomnianej wcześniej dwójki, to jednak odniósł sporo znaczących sukcesów i miał swoje 5 minut w Pucharze Świata, zwłaszcza w sezonie 2011-12, kiedy był jego liderem od pierwszego konkursu mniej więcej do połowy, ostatecznie kończąc Puchar Świata na miejscu 3. Niestety, jak się później okazało, był to jednocześnie jego ostatni sezon w najściślejszej światowej czołówce.
Kolejną zimę rozpoczął jeszcze dobrze, wygrywając nawet 2 konkursy i stając na podium. Jednak od turnieju 4 skoczni wpadł w nagły kryzys, który ciągnął się za nim latami. Delikatny przebłysk dawnej formy zanotował jeszcze w pierwszej części sezonu 2016-17, stając ostatni raz w karierze na podium w Engelbergu, gdzie zajął 3. miejsce. Od tego czasu Kofler zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi, a ostatni raz w Pucharze Świata wystąpił podczas kwalifikacji do konkursu turnieju 4 skoczni w Bischofshofen w sezonie 2018-19, kończąc karierę w wieku 35 lat. Kolejnym świetnym skoczkiem kadry Pointnera był Wolfgang Loitzl. Austriak zwyciężał m.in. turniej 4 skoczni czy Mistrzostwa Świata w 2009 roku. Po 2010 jego forma zaczęła stopniowo spadać, choć aż do sezonu 2012-13 prezentował solidny poziom, meldując się regularnie w czołowej dziesiątce konkursów. Zima 2013-14 była jednak wyraźnie gorsza. Krótko po rozpoczęciu sezonu 2014-15 Austriak postanowił zakończyć karierę ze względu na coraz gorsze wyniki mimo starań, aby powrócić do czołówki. Ostatnie występy w Pucharze Świata w wykonaniu Wolfganga Loitzla miały miejsce w Engelbergu w grudniu 2014 roku, gdzie w sobotę zajął 44. miejsce, a w niedzielę nie przebrnął nawet kwalifikacji. Zakończył karierę w wieku niespełna 35 lat. Loitzl to nie ostatni przedstawiciel złotej kadry Pointnera w dzisiejszym filmie. Jej ostatnim skoczkiem, pozostającym często w cieniu pozostałych, był wybitny lotnik Martin Koch. Aż 4 ze swoich 5 pucharowych zwycięstw odnosił na skoczniach mamucich, a w jego dorobku znajduje się m.in. srebrny i brązowy medal Mistrzostw Świata w lotach. Jego pierwszy sezon w światowej czołówce miał miejsce w latach 2001-2002. 3-krotnie stanął wtedy na podium. W kolejnych latach radził sobie jednak znacznie gorzej, aż do sezonu 2005-2006, od którego zawitał w czołówce na stałe. Dopiero w sezonie 2012-13 jego forma wyraźnie osłabła, natomiast rok później nie był już w stanie rywalizować na wysokim poziomie poza skoczniami mamucimi. Ostatnie punkty zdobył w Bad Mittendorf w styczniu 2014 roku, gdzie zajął 18 miejsce w sobotnim i 28 miejsce w niedzielnym konkursie. Ostatni raz wystąpił 2 tygodnie później w Sapporo, kończąc konkursy na 38 i 39 miejscu. W marcu 2014 roku, w wieku 32 lat, na dużej skoczni w Planicy oddał pożegnalny skok w piżamie. Trzeba przyznać, że miał dość oryginalny pomysł na swoją ostatnią próbę. Jak się jednak później okazało, właściwie nie była to jego ostatnia próba, ponieważ w kolejnych latach Martin Koch występował jako przedskoczek z kamerą na kasku podczas turnieju 4 skoczni i zawodów w Bad Mittendorf, wcielając się poniekąd w rolę, którą długo dzierżył Andreas Goldberger. Kończymy w ten sposób austriacką passę i przechodzimy do Norwega Roara Ljokkelseya. Największe sukcesy odnosił w latach 2002-2007. Podobnie jak wspomniany przed chwilą Koch, Ljokelsey był wybitnym lotnikiem. Ma na swoim koncie 2 złote medale Mistrzostw Świata w lotach. W latach 2007-2009 prezentował już znacznie niższy poziom sportowy, jednak wciąż potrafił sporadycznie zagościć w czołowej dziesiątce zawodów. Jego ostatnią zimą był sezon 2009-10, a ostatnim konkursem, w jakim wystąpił, były finałowe zawody w Oslo, gdzie zajął 44. miejsce. Nie otrzymał powołania na Mistrzostwa Świata w lotach narciarskich w Planicy, które wieńczyły wtedy sezon. Jednak zezwolono mu na oddanie skoku w roli przedskoczka, którym definitywnie pożegnał się ze skokami w wieku 33 lat. Skoro skupiliśmy się już na wybitnych lotnikach, to pozostając w tym temacie, omówmy przykład Roberta Krańca. Słoweniec jest mistrzem świata w lotach z 2012 roku. Złoty medal tej imprezy oraz 2 małe kryształowe kule za Puchar Świata w lotach to jego największe osiągnięcia, choć w światowej czołówce plasował się naprawdę wiele lat, od sezonu 2001-2002 aż do sezonu 2015-16. Wygrał w tym czasie 7 konkursów, z czego zaledwie 1 poza skocznią mamucią. Po bardzo przyzwoitym, choć mocno niestabilnym sezonie 2015-16 Kraniec nabawił się kontuzji, która wykluczyła go z kolejnej zimy. Powrócił jednak do skoków na 2 lata. W sezonie 2017-18 zdobył swoje ostatnie punkty, zajmując 10. miejsce w Planicy. W sezonie 2018-19 wystąpił już tylko na swoim domowym mamucie, gdzie niestety nie przebrnął nawet kwalifikacji. Natomiast w przerwie sobotniego konkursu drużynowego oddał pożegnalny skok, kończąc karierę w zaawansowanym wieku 37 lat. Za nami 3 wspaniałych lotników, więc przejdźmy teraz do zawodnika, który był ich całkowitym przeciwieństwem, czyli do Jakuba Jandy.
Reprezentant Czech miał w swojej karierze zaledwie 2 sezony spędzone w ścisłej czołówce 2004-2005 oraz 2005-2006. Zdobył podczas nich srebrny i brązowy medal Mistrzostw Świata, wygrał turniej 4 skoczni oraz cały Puchar Świata. Był jednak bardzo solidnym skoczkiem i silnym punktem swojej reprezentacji bardzo długo, bo od sezonu 2000-2001 aż do 2016-17, choć po drodze miewał oczywiście większe lub mniejsze kryzysy formy. Swoje ostatnie punkty zdobył w Oslo w marcu 2017 roku, zajmując 29. miejsce. Koniec jego kariery był mocno nietypowy. Przed startem sezonu 2017-18 Janda został wybrany na posła w czeskim parlamencie. Kontynuację swojej kariery uzależniał w tym czasie właśnie od powodzenia swojej kandydatury, a skoro udało mu się dostać do parlamentu, postanowił zakończyć karierę. Miał jednak za sobą lato spędzone na treningach i żeby tego zupełnie nie zmarnować i pożegnać się jeszcze z kibicami, postanowił zakończyć karierę podczas inauguracji sezonu 2017-18 w Wiśle, gdzie niestety nie przebrnął kwalifikacji, a w konkursie drużynowym, w którym wystąpił, reprezentacja Czech zajęła ostatnie 10. miejsce. Jakub Janda zakończył karierę w wieku 39 lat. Podążamy w stronę coraz mniej oczywistych skoczków, a kolejnym z nich jest Szwajcar Andreas Kittel. Był on skoczkiem szerokiej światowej czołówki w latach 2003-2009. Wygrał w tym czasie 5 konkursów, zajął 3. miejsce w Pucharze Świata i przede wszystkim został mistrzem świata w 2009 roku w Libercu. W sezonie 2009-10 nastąpiło załamanie jego formy. Jeszcze gorzej było w sezonie 2010-11, w którym nie zapunktował ani razu. Ostatni występ w Pucharze Świata zanotował w lutym 2011 roku na mamuciej skoczni w Oberstdorfie, nie przechodząc kwalifikacji do konkursu indywidualnego. Zakończenie kariery ogłosił podczas Mistrzostw Świata w Oslo, w których jeszcze wystąpił. Po raz ostatni oglądaliśmy go przy okazji konkursu na dużej skoczni, w którym zajął 43. miejsce, po czym pożegnał się ze skokami w wieku zaledwie 31 lat. W zdecydowanie bardziej zaawansowanym wieku, a wręcz najbardziej zaawansowanym w dzisiejszym filmie, swoją karierę zakończył Japończyk Takanobu Okabe. Ciężko zdefiniować, w jakich latach odnosił największe sukcesy i był skoczkiem światowej czołówki, ponieważ miewał bardzo dobre okresy w swojej karierze, przeplatane znacznie gorszymi. Po raz pierwszy dostał się na wysoki poziom już w sezonie 1992-93 i zadomowił się wśród najlepszych do 1998 roku. Następnie popadł w głęboki kryzys, który potrwał aż do sezonu 2005-2006, kiedy to powrócił do regularnych miejsc w top 10, a nawet na podium. Po jednym dobrym sezonie ponownie popadł w kryzys, aby powrócić niespodziewanie pod koniec sezonu 2008-9, gdy udało mu się nawet zwyciężyć w Kuopio w wieku 39 lat, co było wtedy zdecydowanym rekordem. W kolejnych sezonach startował już głównie podczas zawodów w Sapporo. Ostatni raz zapunktował w 2010 roku, a ostatnie występy zanotował w sezonie 2013-14. Próbował wtedy swoich sił w turnieju 4 skoczni, podczas lotów w Bad Mittendorf oraz oczywiście w Sapporo, gdzie pożegnał się ze skokami 47 i 48 miejscem w konkursach indywidualnych. W momencie zakończenia kariery miał 43 lata. Pozostając przy japońskich skoczkach, rzućmy okiem na zawodnika odnoszącego sukcesy w zdecydowanie bardziej współczesnych czasach, czyli na Daikiego Ito. Nie jest on zbyt utytułowanym zawodnikiem, ponieważ jego największym sukcesem indywidualnym jest wygrana w letnim Grand Prix 2010. Był jednak ważnym członkiem drużyny przez wiele lat i zdobył z nią niejeden medal Mistrzostw Świata, a nawet Igrzysk Olimpijskich. Japończyk przedarł się do światowej czołówki w sezonie 2004-2005, a swój najlepszy sezon, zwieńczony 4 zwycięstwami, zaliczył podczas Pucharu Świata 2011-12, gdzie do samego końca rywalizował o 3. miejsce w Pucharze Świata. Jednak ostatecznie przegrał walkę z Andreasem Kofflerem o zaledwie 3 punkty. Ostatni naprawdę udany Puchar Świata w wykonaniu Ito miał miejsce w sezonie 2014-15, gdy potrafił jeszcze stanąć na podium i regularnie wchodzić do czołowej dziesiątki. Swoją karierę kontynuował jednak aż do zimy 2021-22. Ostatnie punkty wywalczył w marcowych zawodach w Oslo, gdzie zajął 30. miejsce. Nie otrzymał powołania na Mistrzostwa Świata w lotach w Vikersund, natomiast ostatni raz na skoczni pokazał się podczas kwalifikacji w Planicy, których niestety nie udało mu się przebrnąć. W ten sposób pożegnał się ze skokami w wieku 36 lat. Jednym z bardziej zapomnianych, aczkolwiek z pewnością ciekawych skoczków był reprezentant Finlandii Harri Oli.
Znany ze swojego porywczego charakteru i licznych nagannych zachowań skoczek, przedarł się wyraźnie do czołówki Pucharu Świata w sezonie 2008-2009 i zwieńczył go swoim największym sukcesem w karierze, czyli srebrnym medalem Mistrzostw Świata. W tej czołówce nie był jednak zbyt długo, bo zaledwie jeszcze jeden sezon 2009-10, gdy wciąż potrafił stanąć na podium. W sezonie 2010-11 był już jednak zaledwie cieniem samego siebie. Zapunktował jeden raz w Sapporo, zajmując 30. miejsce, po czym zakończył karierę. Niespodziewanie powrócił jednak po 3 latach na sezon 2013-14, spędzając całą zimę w Pucharze Kontynentalnym. Rok później powrócił do Pucharu Świata, sporadycznie przechodząc kwalifikacje i jeden raz wchodząc do drugiej serii, co miało miejsce w Vikersund. Zajął tam 30. miejsce. Próbował swoich sił również w kolejnym sezonie 2015-16, jednak jego forma była jeszcze gorsza. Nie zapunktował ani razu, a po raz ostatni pokazał się w Lahti, gdzie nie przebrnął kwalifikacji. Mimo wszystko nie ogłosił wtedy zakończenia kariery. Wciąż planował ją kontynuować i wystartował nawet latem 2016 roku w Courchevel i Wiśle, gdzie również nie przeszedł kwalifikacji. Kolejne 2 lata jego kariery są mocno tajemnicze. Zapowiadał, że chce dotrwać do Igrzysk 2018 w Pjongczangu, jednak nie startował w ogóle w międzynarodowych zawodach. Po raz ostatni jakikolwiek występ Oliego odnotowano w ramach Mistrzostw Finlandii w Rovaniemi w listopadzie 2017 roku, czyli już podczas sezonu olimpijskiego. Najwidoczniej, zgodnie z zapowiedziami, próbował się przygotować do Igrzysk, jednak prawdopodobnie po fatalnych mistrzostwach krajowych, w których zajął dopiero 26. miejsce, zrezygnował z kontynuowania kariery w wieku 32 lat. Pozostając przy fińskich skoczkach, przypomnijmy sobie również innego utalentowanego zawodnika z tego kraju, jakim niewątpliwie był Janne Happonen. Najlepsze chwile jego kariery to lata 2006-2008. Wygrał wtedy 3 konkursy, zajął dwukrotnie 3. miejsce w turnieju nordyckim i zdobył razem z drużyną kilka medali Mistrzostw Świata w lotach i Igrzysk Olimpijskich. Po kilku drobnych sukcesach zaczął się jednak zmagać z licznymi kontuzjami, które zniszczyły niestety jego dobrze zapowiadającą się karierę. Aż do jej zakończenia miewał jednak przebłyski formy. Zanotował m.in. udaną końcówkę sezonu 2010-11, kończąc kilka konkursów w czołowej dziesiątce i przede wszystkim bijąc rekord Finlandii w długości lotu, wynoszący 240 metrów, który co ciekawe jest niepobity aż do dziś. Kilka udanych konkursów zakończonych w czołówce zanotował też w sezonie 2011-12. W 2 kolejnych sezonach punktował już tylko w inauguracyjnych konkursach, a ostatni występ Happonena miał miejsce w Zakopanem w styczniu 2014 roku, gdzie niestety nie przebrnął nawet kwalifikacji. Po licznych kontuzjach nie powrócił już do formy, choć długo walczył o swoją karierę, trenując aż do 2016 roku. 1 czerwca ogłosił swoją decyzję o zaprzestaniu dalszych starań o powrót. Swój ostatni występ zanotował więc w wieku zaledwie 29 lat, natomiast oficjalny koniec kariery ogłosił w wieku 31 lat. Dzisiejszy film trwa już wyjątkowo długo, więc pora na ostatniego zawodnika, czyli niepozornego Słoweńca Jerneja Damiana. Jego kariera była taką sinusoidą bardzo dobrej i fatalnej formy, że nie da się wskazać, w jakim przedziale czasowym odnosił największe sukcesy. Po raz pierwszy zagościł w czołówce w sezonie 2004-2005, jednak nawet kilkanaście lat później, w sezonie 2017-18 potrafił zwyciężyć konkurs Pucharu Świata w Kuusamo, choć miał już w tym czasie 35 lat. W międzyczasie miewał natomiast sezony, podczas których prezentował tak słabą formę, że nie powoływano go nawet na zawody Pucharu Świata. Na przestrzeni tych kilkunastu lat wygrał 2 konkursy, zwyciężył w letnim Grand Prix 2014 oraz zdobył wiele medali Mistrzostw Świata i Mistrzostw Świata w lotach w drużynie. Decyzję o zakończeniu kariery podjął w trakcie sezonu 2018-19, gdy jego forma drastycznie spadła. Mimo wszystko był w stanie zapunktować w nim 5-krotnie, a ostatni występ zanotował przed własną publicznością w Planicy, gdzie niestety nie udało mu się przejść kwalifikacji. Swoją długą i ciekawą karierę zakończył w wieku 36 lat. W dzisiejszym filmie to już wszystko. Jeżeli podobał Wam się ten materiał i chcielibyście zobaczyć kolejną część, choć już pewnie krótszą niż dzisiaj, to dajcie znać o tym w komentarzu. Tymczasem dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych filmach.